Fundamentalnym założeniem Chrome OS było zapewnienie wsparcia dla rozwiązań webowych i zgodności z powszechnie wykorzystywanymi technologiami. Owocem takiego podejścia jest ograniczone wsparcie dla rozwiązań działających lokalnie, jak drukarki korzystające ze złącza USB celem zapewnienia sprawnej komunikacji między urządzeniami. Google dołożyło licznych starań, by zagwarantować zgodność nie tylko z drukarkami wspierającymi Wi-Fi, lecz również ze starszymi, przewodowymi modelami właśnie. Uzyskanie bezkonfliktowej wymiany danych i właściwego działania jest możliwe dzięki zastosowaniu CAPS. Jest to rozwiązanie zapewniające wsparcie dla różnorodnych drukarek i narzędzi powiązanych z wydrukiem, jak kolejkowanie zadań. Lista obsługiwanych urządzeń uwzględnia liczne modele rozmaitych producentów, lecz nie pokrywa całego wachlarza dostępnego sprzętu. Celem dodania nowej drukarki należy podłączyć urządzenie za pomocą złącza USB i w aplikacji ustawienia odnaleźć zlokalizowaną w zakładce Zaawansowane sekcję drukarki i skanery. Następnie wybieramy drukarki i klikamy na przycisk Zapis znajdujący się obok nazwy urządzenia. Powinno wyświetlić się okno, w którym trzeba wskazać producenta oraz model drukarki. Jeżeli znajduje się ona na liście, wybieramy ją i zatwierdzamy przyciskiem Dodaj, tym samym kończąc proces konfiguracji. Zachodzi prawdopodobieństwo, iż posiadane przez nas urządzenie nie wyświetla się na liście obsługiwanych drukarek. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi możliwość zainstalowania urządzenia dzięki profilom konfiguracyjnym o rozszerzeniu PPD lub przeprowadzenie w pełni ręcznej konfiguracji. Plik PPD zawiera obszerny opis możliwości drukarki z uwzględnieniem obsługiwanych formatów papieru, rozdzielczości wydruku i skanowania oraz innych funkcji. Szukając właściwego pliku warto zacząć od odwiedzenia strony producenta urządzenia i przejścia do sekcji sterowników. Osobiście korzystam z drukarki firmy Brother i to właśnie na tym przykładzie spojrzymy sobie na cały proces. Będąc pod właściwym adresem, należy szukać sterowników dla systemu Linux z CAPS w nazwie, choć może różnić się to w zależności od producenta. Jeżeli nie widzimy właściwego pliku, to możliwe, że nie jest on dostępny lub wchodzi w skład pakietu o innej nazwie. Jeżeli w skład paczki wchodzi plik z końcówką PPD, to przechodzimy do ustawień systemowych i wskazujemy lokalizację pliku. Jeżeli nie, w wyszukiwarce Google wpisujemy frazę składającą się z nazwy drukarki i końcówki PPD file i sprawdzamy dostępność wymaganego pliku na różnych stronach www. W moim przypadku był to GitHub. W razie napotkania widocznego na ekranie błędu otwieramy plik PPD poprzez dwukrotne kliknięcie na nim lewym przyciskiem myszki i usuwamy cały fragment rozpoczynający się od CAPS filter. Następnie zapisujemy zmiany i ponawiamy próbę, która powinna zakończyć się sukcesem. Dostępne w internecie informacje wskazują, że Chrome OS wykazuje trudności z prawidłowym wykorzystywaniem tego typu plików konfiguracyjnych, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa urządzenie w dalszym ciągu będzie odmawiać współpracy. Nie oznacza to, iż wszystko stracone, bowiem pozostaje jeszcze koło awaryjne w postaci środowiska Linux. Gdy system Chrome OS z uporem odmawia nawiązania współpracy, Crostini wyciąga pomocną dłoń. Jeżeli nie wiecie, czym jest Crostini ani jak zainstalować środowisko Linux, zachęcam do obejrzenia mojego materiału poświęconemu tej tematyce. Odnośnik znajdziecie w opisie. Pierwszym krokiem wymaganym do dodania drukarki jest przejście do ustawień i odnalezienie zakładki Deweloperzy. Następnie wybieramy kolejno środowisko programistyczne Linuxa i zarządzanie urządzeniami USB, gdzie przyznajemy Crostini uprawnienia do korzystania z urządzenia. Opcjonalnie można odłączyć drukarkę, podłączyć ją ponownie i wybrać Połącz z Linux. Kolejnym krokiem jest uruchomienie terminala i wpisanie widocznej na ekranie komendy tekstowej. Gdy proces instalacji zakończy się powodzeniem, instalujemy aplikację Print Settings, która jest dostępna w repozytorium Debiana. Klikamy Add i uzupełniamy wymagane dane, począwszy od Device URI, czyli adresu drukarki. Adres URI możemy znaleźć na kilka sposobów. Pierwszy działa przy założeniu, że najpierw dodaliśmy drukarkę z poziomu ustawień systemu Chrome OS. Jeżeli tak, to otwieramy ustawienia i przechodzimy do zakładki drukarki. Następnie klikamy na trzy kropki znajdujące się obok nazwy urządzenia i wybieramy Edytuj. Interesujący nas adres to identyfikator URI. Klikamy na nim trzykrotnie w krótkich interwałach, co powinno zaznaczyć cały wiersz i kopiujemy go skrótem klawiszowym lub za pomocą menu kontekstowego. Następnie wracamy do programu Print Settings i wklejamy skopiowany wcześniej adres za pomocą skrótu klawiszowego lub z poziomu menu kontekstowego.
Drugim sposobem jest uruchomienie terminala i wpisanie widocznej na ekranie komendy tekstowej. Powinno wyświetlić się kilka linijek tekstu, w tym potrzebny nam adres. Zaznaczamy go poprzez dwukrotnie kliknięcie na nim, co powinno również zaowocować automatycznym skopiowaniem zaznaczonego fragmentu. Następnie wracamy do programu Print Settings i wklejamy skopiowany wcześniej adres za pomocą skrótu klawiszowego lub z poziomu menu kontekstowego. Po wstawieniu adresu URI przechodzimy do kolejnej sekcji klikając przycisk Forward. Na tym etapie musimy zapewnić systemowi sterowniki wymagane do prawidłowego działania sprzętu. Klikamy wskazaną na ekranie ikonę i wskazujemy lokalizację pobranego wcześniej pliku PPD w oryginalnej, niezmodyfikowanej postaci, po czym klikamy Forward. W następnym etapie możemy określić nazwę, pod jaką urządzenie będzie widoczne dla systemu operacyjnego. Na koniec klikamy Apply, tym samym kończąc proces konfiguracji. Klikamy prawym przyciskiem myszy na dodanej drukarce lub dotykamy płytki dotykowej dwoma palcami, co powinno wywołać menu kontekstowe, w którym wybieramy Properties. Po kliknięciu na Print Test Page wydrukowana powinna zostać strona testowa. Jeżeli nic się nie dzieje, to możemy spróbować rozwiązania alternatywnego w postaci dodania kolejnej drukarki, lecz w nieco inny sposób. Ponownie klikamy Add i sprawdzamy, czy na liście Devices znajduje się nasza drukarka. Jeżeli tak, to zaznaczamy ją i przechodzimy dalej przyciskiem Forward. W następnym etapie możemy zmienić nazwę urządzenia, a także lokalizację. Domyślna to Penguin i tak można to zostawić. Całość zatwierdzamy przyciskiem Apply i przechodzimy do ustawień właśnie utworzonego urządzenia, gdzie również klikamy Print Test Page. Jeżeli tym razem urządzenie prawidłowo wykonało powierzone zadanie, to misja zakończyła się sukcesem i nasza praca jest skończona. Dla prawidłowego działania drukarki wymagana może być instalacja stosownych sterowników. W przypadku firmy Brother przechodzimy do strony producenta i szukamy sterowników dla platformy Linux, najlepiej z rozszerzeniem .deb. Instrukcja instalacji zazwyczaj mieści się na stronie ze sterownikiem. Windows oraz macOS umożliwiają wydruk, zdjęcie obrazów i dokumentów z poziomu eksploratora plików. Środowisko programistyczne Linuxa na Chrome OS-a stawia minimalizm ponad wszystko, bowiem jest skierowane przede wszystkim do odpowiednio zaawansowanych użytkowników. Dlatego wszystkie potrzebne użytkownikowi komponenty i programy muszą zostać zainstalowane osobno. Jednym z nich jest właśnie eksplorator plików, taki jak Nautilus, który ma jednakże dwa istotne mankamenty. Pierwszym jest domyślnie ustawiony język angielski, drugim brak funkcji wydrukuj w menu kontekstowym. Dlatego warto zainstalować oprogramowanie wymagane do obsługi określonych typów plików, np. do PDF-ów Adobe Reader lub Foxit Reader, do zdjęć, obrazów, przykładowo Image Viewer. Jedną z podstawowych niedoskonałości Crostini jako pośrednika między komputerem a drukarką jest konieczność wydruku przy pomocy oprogramowania z Linuxa, gdyż Chrome OS w dalszym ciągu nie potrafi nawiązać połączenia z drukarką w sposób umożliwiający jej wykorzystanie. Ponadto dostęp do drukarki musi zostać przyznany po każdym jej ponownym uruchomieniu bądź podłączeniu. Druga słabość dotyczy programu Print Settings, który dość często potrafi płatać figle. Przykładowo możliwe jest wystąpienie problemu z dodaniem drukarki, gdyż program nie reaguje na klikanie przycisku Apply. Może się także okazać, iż opcje w menu kontekstowym drukarki będą niedostępne. Prawdopodobnie wynika to z niedostatecznych uprawnień użytkownika, co można rozwiązać uruchamiając program jako administrator. Standardowo wystarczy w terminalu wpisać komendę sudo i nazwa programu, po czym zatwierdzić enterem, lecz nie sprawdza się ona w tym przypadku. Analogicznie prezentuje się próba uruchomienia programu poprzedzona uzyskaniem uprawnień administratora komendą sudo su. Rozwiązanie problemu jest dość proste. Otóż otwieramy terminal, wklejamy widoczną na ekranie komendę tekstową i zatwierdzamy enterem. Dopiero po tym uruchamiamy program Print Settings przy pomocy komendy sudo system-config printer. To powinno w pełni rozwiązać wspomniany problem. Brak zgodności Chrome OS-a z drukarkami USB jest powszechnie znanym ograniczeniem systemu z Mountain View. Dlatego zaleca się korzystanie z urządzeń obsługujących wydruk bezprzewodowy za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Nie zmienia to jednak faktu, że w wielu domostwach nieprzerwanie goszczą modele bez takiej funkcjonalności. Wbrew pozorom nie przekreśla to możliwości uzyskania prawidłowego działania sprzętu w parze z Chromebookami, gdyż Google zatroszczyło się o implementację szeregu użytecznych rozwiązań.
Pierwszym jest technologia CAPS, zapewniająca zgodność z różnymi typami drukarek, lecz jej wdrożenie nie jest idealne, gdyż drukarki spoza listy kompatybilnych modeli nierzadko kompletnie odmawiają współpracy. Drugim, a zarazem pewniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z CAPS uruchomionego w obrębie środowiska programistycznego Linux, gdzie działanie można opisać za prawidłowe, choć czasami wymagane jest nieco wysiłku i szukanie rozwiązań na zagranicznych forach. Warto mieć także świadomość mankamentów w postaci braku możliwości wydruku z poziomu systemu Chrome OS. Zamiast tego należy robić to za pośrednictwem Crostini. Zatem przykładowo nie wydrukujemy zawartości strony www wyświetlonej w przeglądarce Chrome, pomijając tę kwestię urządzenie powinno działać zgodnie z oczekiwaniami. W tym materiale to wszystko, dziękuję za uwagę i do następnego razu.